Czy wahania hormonów mają wpływ na objawy ADHD? Czy cykl menstruacyjny, menopauza, czy dorastanie zmienia to, jak żyje się z ADHD? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które mają ADHD i zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem. Tak jak napady objadania, uzależnienie od słodyczy, czy ciągłe podjadanie, czyli wszystkie możliwe formy tak naprawdę utraty kontroli nad jedzeniem. Dobra, to przechodząc do rzeczy. Jak to wygląda faktycznie u kobiet, jeśli chodzi o objawy ADHD i wahania hormonów? Bo tutaj, oprócz tej codzienności, tak jak cykl menstruacyjny, mamy też parę innych momentów krytycznych. Takich jak właśnie etap dorastania, tak jak ciąża, w sumie ten moment też po ciąży, no i menopauza. I jak te wszystkie momenty mogą wpływać na aspekty objawów ADHD. Jak możemy się domyślać, nie mamy zbyt dużej ilości badań na kobietach, a tym bardziej gdzieś tam takich super jasnych informacji, jak te rzeczy wpływają na życie i funkcjonowanie. Tych badań jest niewiele, tych informacji jest niewiele, ale oprócz badań też mamy doświadczenia różnych kobiet, które gdzieś tam zmagały się z problemami po drodze, więc też część będzie tych informacji, które omawiamy sobie tutaj na bazie badań. Część na bazie tej książki, którą też w którymś momencie będę chciał Wam zrecenzować. Jeśli chodzi o takie ogólne zasady, to dwoma najważniejszymi hormonami będzie estrogen i progesteron. I to one będą miały największy wpływ na objawy ADHD, na to, jak zmienia nam się funkcjonowanie, znaczy nam, kobietom, zmienia się funkcjonowanie z ADHD. I ten lepszy moment to moment, w którym tego estrogenu jest więcej. Głównie dlatego, że wpływa pozytywnie na funkcje poznawcze, też na nastrój, samopoczucie, więc wtedy zazwyczaj powinno żyć się lepiej również z ADHD. Jednak tym powiedzmy gorszym hormonem akurat w kontekście ADHD, to będzie progesteron. I on faktycznie może wpływać na to, że pojawia się więcej rozdrażnienia, niepokoju, problemów z samopoczuciem, ale też również takich problemów wykonawczych, problemów z rozkojarzeniem, co będzie wpływało po prostu negatywnie na funkcjonowanie na co dzień. Jak to wygląda w samym sobie cyklu? To ten moment tuż po miesiączce, to jest ten moment wtedy, kiedy tego estrogenu jest więcej, on dominuje i to jest ten moment, w którym w teorii powinniście się czuć lepiej. Natomiast po owulacji przychodzi ten moment progesteronowy, gdzie ten nastrój, to samopoczucie może zacząć spadać. Nawet do tego stopnia, że gdzieś tam są takie pierwsze informacje, że kobiety z ADHD mogą gorzej znosić ten okres przedmiesiączkowy, jeśli chodzi o PMS, on też może ich mocniej po prostu dotykać i tutaj też troszeczkę obwinia się o to ten aspekt hormonalny progesteronu i tego wpływu na ADHD, gdzie to może mieć dużo większe znaczenie. To też jest o tyle istotne, że na ten moment przynajmniej się z tym nie spotkałem, ale może być taka sytuacja, w której to dobieranie leków, dobieranie leczenia farmakologicznego może też być zależne od fazy cyklu. Nie spotkałem się z psychiatrą, który na bazie tego gdzieś tam funkcjonuje, ale to może być taka informacja, że faktycznie na przykład w tej drugiej części cyklu te dawki Medikinetu może powinny być większe, albo może innych leków gdzieś tam to powinno się zmieniać. To jest coś, o czym mało się raczej mówi, gdzieś tam powoli są takie przesłanki, ale chyba w Polsce albo nie znam nikogo, kto tak stosuje, kto tak funkcjonuje. Jeśli ktoś takie leczenie ma, to chętnie o tym pogadam, usłyszę, więc jak masz coś takiego, to napisz koniecznie w komentarzu. I teraz takie dwa inne momenty, powiedzmy bardziej skrajne, jeśli chodzi o dojrzewanie i menopauzę, bo one wbrew pozorom generują trochę podobny problem. Tego, że w jednym z tych cykli, tak jak dojrzewania, to te hormony zaczynają gdzieś tam rosnąć, zaczyna się to układać, ale w tej pierwszej fazie bardzo często to też jeszcze nie jest regularne, te hormony jeszcze dobrze nie funkcjonują, tak naprawdę nie działają tak jak powinny. Nie są na tych wartościach, co też może powodować, że te objawy ADHD gdzieś tam mogą się zaostrzać, ta impulsywność może się zaostrzać. Plus też mamy jeszcze wtedy ten raczej moment, kiedy ten płat czołowy nie jest do końca rozwinięty, więc to też może jeszcze potęgować wszystkie inne problemy z ryzykiem związane czy braniem różnych substancji. I te hormony w tym okresie mogą też bardzo znacząco wpływać na funkcjonowanie, samopoczucie młodych kobiet, które po prostu dojrzewają i też nie do końca mogą wiedzieć, co się dzieje już nie na bazie tylko hormonów, tylko tego, że te objawy ADHD zaczynają troszeczkę
inaczej funkcjonować, nawet do tego stopnia, że mogą się pojawiać objawy, które do tej pory się nie pojawiały. I podobnie jest z menopauzą, że te objawy właśnie mogą się zacząć pojawiać zupełnie inne, nowe. No i tutaj w tym drugim przypadku oczywiście też monitorujemy ten spadek estrogenu, co znowu daje nam więcej udziału tego progesteronu w codzienności, co może powodować większe spadki nastroju, koncentracji, funkcji poznawczych i funkcjonowania na co dzień. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że sam sobie czas menopauzy, no to w teorii to jest te 12 miesięcy, ale te objawy mogą się zaczynać już troszeczkę wcześniej, kiedy te hormony zaczynają już wpływać na to, że cykle są nieregularne i zbliżamy się do tej menopauzy. Gdzieś są przesłanki tego, że faktycznie terapie hormonalne mogą wpływać na lepsze funkcjonowanie kobiet z ADHD w takich momentach. Oczywiście nie mamy jasnych danych, nie jest to jasno i ładnie powiedziane i przebadane. I jeśli chodzi o ciążę i ten okres po ciąży, to tak, w samej ciąży oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo z tego co wiemy, jakie informacje dostajemy na ten moment, no to są takie, że dla niektórych te objawy ADHD się zmniejszają, poprawiają, lepiej funkcjonują, a dla innych to jest znowu większe obciążenie i pogarsza się ich stan i samopoczucie. Na pewno większym problemem jest ten okres po ciąży, tak? Czyli jeśli chodzi o depresję poporodową, bo po ciąży ten spadek hormonów, ta regulacja tych hormonów jest o tyle problematyczna, że może właśnie sprzyjać dużo bardziej kobietom z ADHD do depresji czy po prostu zaburzeń nastroju. Więc na ten moment dużo nie wiemy, wiemy troszeczkę. Są przesłanki o tym, że faktycznie te terapie hormonalne, jeśli chodzi o menopauzę, mogą pomagać. Wiemy, że, albo może nie tyle wiemy, co zaczynają być głosy tego, że faktycznie to dostosowanie leczenia do fazy cyklu może być taką metodą skuteczną, poprawiającą funkcjonowanie, ale też pojawia się dużo takich problemów, kiedy i co jest zależne od czego. Tak? Czyli jak mamy menopauzę, to które z tych objawów, które gdzieś tam się pojawiają, są związane właśnie z objawami ADHD, które się zaostrzają przez hormony, a na ile to są objawy związane na przykład po prostu z menopauzą, czy występującymi innymi problemami, które gdzieś tam zaczynają się dziać. Bo też między innymi na przykład jeśli chodzi o menopauzę, no to mogą być właśnie gdzieś tam takie problemy z pamięcią, co może sugerować znowu, że gdzieś tam pojawia się na przykład przesłanki o demencji, a później się okazuje, że to po prostu zaostrzenie objawów ADHD, więc no tutaj mamy dużo takich problemów, co z czego wynika, gdzie jest ten obszar ADHD, gdzie są obszary innych schorzeń, chorób, które zaczynają się pojawiać, czy po prostu dolegliwości, które gdzieś tam się dzieją. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi i najlepszą na ten moment, podejrzewam, metodą jest to, żeby monitorować siebie, patrzeć, jak te rzeczy się zmieniają na przestrzeni czy cyklu, czy później etapów życia i starać się dostosowywać, funkcjonować i znaleźć lekarza prowadzącego, który jest otwarty na różnego rodzaju próby dostosowywania tego, jak Ty się czujesz, jak Ty funkcjonujesz, żeby mogło to działać z Tobą. A jeśli szukasz pomocy, jeśli chodzi o ADHD i relacje z jedzeniem, to koniecznie kliknij w link w opisie, umów się na bezpłatną konsultację i zobacz, jak możesz żyć inaczej. Dzięki, cześć.